Cześć, witajcie. Welkomen. Po raz kolejny ze Szwecji do Was nadaję. Piękny dzisiaj dzień mamy, słoneczny, aż chciało się wstać. No może nie tak wcześnie rano, ale musiałem. Zmierzam do chatki, w jakiej chyba jeszcze nigdy nie miałem okazji spać, czyli z piecem centralnym. Nawet nie piecem, będzie tam miejsce na ognisko, o ile się nie mylę. Za mną już parę kilometrów marszu, przede mną kolejne parę kilometrów marszu. Dlatego musiałem rano wyjść. Musiałem jeszcze podjechać chwilę autobusem. Miejsca, w które ja się udaję w Szwecji, nie są turystyczne. Bo na przykład autobus jeździ 2-3 razy dziennie i tak nie do miejsca, do którego zmierzam, tylko po prostu w okolice i dalej już trzeba butować. Nie mówię tego, żeby się użalać oczywiście. Dlatego w takim miejscu właśnie jestem, bo jest trudno dostępne, jest dzikie, jest piękne. No cóż, miłego oglądania, zapraszam na kolejną wspólną przygodę. To, co widzicie za mną, to typowa szwedzka wieś. Kilka domów na krzyż, żywego ducha nie ma. To jest niesamowite, bo wszędzie są domy, wszędzie pali się światło. Macie wrażenie jak w Avengersach, gdzie Thanos stryknął palcami i zniknęła połowa ludzkości. Tylko tutaj macie wrażenie, że zniknęła nie połowa, a 80%. No i jestem w chatce, trafiłem, bardzo fajnie wyposażona. Jest nożyk, są jakieś kawy, herbatki i takie pierdoły. Nawet okulary są. O, ale nic przez nie nie widać. Cóż, ja w każdym razie pogadałem sobie chwilę ze Szwedem, 74-letnim notabene. Dowiedziałem się w sumie niewiele o tym miejscu, nie będę ukrywał. Bariera językowa była odczuwalna. Oczywiście Szwedzi ogólnie bardzo dobrze mówią po angielsku. Z minusów będę spał raczej na ziemi, bo niestety, ale te ławy są zbyt wąskie. Przykręcone oczywiście na stałe do ścian, także ja tu nie mam żadnej możliwości manewru. Drewna trochę jest, już się dogadałem z panem Szwedem, że jak coś to po prostu doniosę od nich z wioski, ale to jutro raczej. Prawdę mówiąc, jestem dość ciekaw, jak wyjdzie ostatecznie nagrzanie tej chatki, to raz, a dwa, jak sprawdzi się to palenisko, które, no cóż, wiatru nie ma, dym powinien iść do góry, ale czy ja się tu nie zakopcę? Zobaczymy. Jak to w chatkach bywa, jest tutaj też notesik. Zaczęty w 2018 roku i zapełnione jest mniej więcej tyle, więc nie za dużo, ale zawsze coś. Ostatni wpis jest z września zeszłego roku, rzecz jasna. Proszę bardzo, dużo jest rowerzystów tutaj, którzy jadą na Nordkap. No dobra, ale tak gadam i trochę się wychłodziłem. Przygotuję zatem trochę drewna na rozpałkę. Jak widać, sporo jest brzozy, także o korę się nie muszę martwić. Ta skandynawska kora jest dużo bardziej praktyczna od naszej niestety. Przede wszystkim przez to, że jest tutaj zimno, rośnie ona po prostu dużo grubsza, a sami, czyli lud północy właśnie, północnej Europy, wykonywali i dalej zresztą wykonują chociażby kosze z brzozy, czy różnego rodzaju jakieś naczynia, opakowania, bo jest po prostu na tyle gruba, że można ją szyć i używać jak skórę.
Ogień już zabezpieczony. Dymić się nie powinno jakoś specjalnie, nawet jeśli to ten dym od razu idzie do góry. Jakoś się rozchodzi po kościach, powiedzmy. Chciałbym powiedzieć parę słów o rękawicach, których nie używam za dużo na wizji, bo po prostu praca w nich przy ogniu to głupota, ale bardzo dużo w nich chodzę. Są to rękawice marki Trackmates, którą już Wam przedstawiłem nieraz. Dodatkowo mam też linery Trackmates, takie cienkie rękawiczki, które są pierwszą warstwą, w których bardzo dobrze mi się pracuje, ale o nich już Wam kiedyś opowiadałem. Są wykonane z Gore-Texu i Gore-Warmu, czyli takiej ociepliny, która faktycznie się sprawdza. I to przy wymagających warunkach. Ochraniają nas przed wilgocią, są oddychające i ciepłe, to przede wszystkim. W różnych miejscach jest różna ilość tej ociepliny, więc można ich śmiało używać do łapania kubka. Ja bez problemu mogę, to widzicie, trzymać, nic mi nie wypada. Co więcej, w tych rękawiczkach można używać telefonu. Na kciuku jest taki materiał, który na to pozwala. Wiadomo, nie będzie to jakieś precyzyjne, ale żeby włączyć mapę i coś tam przejrzeć, to super. A na mrozie zdejmowanie rękawiczek za każdym razem boli tak samo. Model, którego używam, to jest Matterhorn GTX. No i słuchajcie, lepszych rękawiczek w życiu nie miałem. Jeśli chodzi o kreatywność w przygotowaniu dzisiejszego obiadu, to dałem z siebie naprawdę dużo, jakieś 30%. Wpadły mi w ręce takie 2 kawałki steka, no i dzisiaj też stek na obiad będzie. Fajnie, że jest grill, użyję sobie tego. Teraz niech się lekko wypali. Cóż, może się trochę dymić, bo nie chciałbym jednak swoich steków piec na żywym ogniu, tylko na żarze. Oczywiście steków samych nie będzie, bo bez chleba to się nie najem. No, w moim przypadku chleba nie ma, ale będą ziemniaki. Ostatni ziemniak wskakuje do garnka, lada moment. To, czego się trochę obawiam, to że drewno może w nocy strzelać.
Od czasu do czasu po prostu jakieś pojedyncze trzaski są, jest to jak najbardziej normalne. Ale po prostu, jeśli będę miał gdzieś śpiwór na podłodze i na mnie spadnie żar, no to po śpiworze. O, właśnie o tym mówię. Taki wystrzał może po prostu zniszczyć mój śpiwór doszczętnie, bo ten żar się rozniesie po sztucznym materiale. Miejmy nadzieję, że jednak tak się nie stanie. Mam wygodne miejsce, krzesełko luksusowe. Słuchajcie, strasznie się w tej chatce nakopciło. Jest tu taka wędzarnia, że ledwo wytrzymuję. Otworzyłem już drzwi i okna, ale w sumie jakoś nie za wiele to dało. Chyba uchylę przynajmniej to za sobą, żeby mieć dostęp do świeżego powietrza. Wydaje mi się, że po prostu ogień jest za duży. Muszę palić mniejsze ognisko i wtedy ten dym będzie leciał nieco bardziej prosto, bo tak to ognisko jest aktualnie na większej części tego miejsca i przez to dym zaciąga od bocznych ścianek i nie idzie prosto do tego komina, tylko na boki. Co gorsza, no ten komin jest zrobiony trochę słabo, to znaczy jest przede wszystkim krzywo. Ja go próbowałem trochę przechylić, ale niewiele to dało. To raz. A dwa, jest po prostu mały. On jest objętościowo niewiele większy od paleniska. No, myślę, że jeśli byłaby to znaczna różnica, to wtedy dużo lepiej pochłaniałby cały dym. A tak mamy tutaj wędzarnię i to naprawdę solidną, więc poczekam, aż się sytuacja z tym ogarnie i dopiero przejdę do przygotowywania posiłku. Ziemniaki się co prawda ugotowały, ale prawdę mówiąc nawet ciężko jest mi wstać, bo po prostu tego dymu jest za dużo. Muszę tu wywietrzyć. Nie ukrywam, sytuacja lekko mi się wymknęła spod kontroli i stek na początku strasznie mi się spiekł. Po prostu stał w płomieniach, więc później piekłem go już na mniejszym ogniu, żeby po prostu nie zwiększyć ilości spalenizny na nim. No i przez to nie wyszedł idealny, aczkolwiek tragedii nie ma. Oczywiście biwakowe BHP obowiązuje zawsze. W końcu mam czas, by
trochę podelektować się pięknem, jakie daje Szwecja. No niestety dzień do najdłuższych tutaj nie należy. Chociaż w lutym i tak nie ma tragedii. Tak na północ Szwecji nie wybierałbym się w grudniu czy styczniu. Wówczas dzień ma 3-4 godziny i prawdę mówiąc ciężko to nawet nazwać dniem, bo słońce po prostu wstaje i zaraz opada. Więc to jest taki półmrok bardziej. Z rozstawieniem miejsca do spania poczekam możliwie jak najdłużej, bo z tego ogniska po prostu będzie leciał popiół, tak jak teraz będzie leciał dym. Nie chcę tego wszystkiego ubrudzić, obkopcić, czy przypadkiem jeszcze przypalić jakąś iskrą. No i teraz widzicie, strasznie się zaczyna kopcić. Jeśli drewno leży w żarze i nie widać płomienia, to wiadomo, że dymu będzie się robiło coraz więcej, dlatego chcę zadbać teraz o to, żeby ten płomień się pojawił. Wiadomo, wówczas drewno pali się szybciej, ale przynajmniej się tu nie uwędzę. No niestety dość dysfunkcyjne jest to palenisko. Jak byłem bardzo pozytywnie nastawiony, chociaż oczywiście obawa o ten nadmiar dymu była. No tak, teraz jestem kompletnie zawiedziony. Po prostu chyba podłożę trochę drewna, żeby po prostu był większy płomień, bo tak to się tu zakopcę. Być może robię coś źle, ale wydaje mi się jednak, że kształt tego paleniska, przede wszystkim kominu, jest nieodpowiednio dobrany. Tutaj naprawdę trzeba by się postarać. Naprawdę trzeba by palić bardzo małe ognisko, żeby ten dym się nie pojawiał w jakiejś dużej ilości i po prostu nie uciekał na boki. Dobrze widać, że nawet z takiego ogniska ilość dymu jest po prostu za duża i ten komin się zapycha. Dym zaczyna wylatywać bokami, no i robi się to strasznie nieprzyjemnie. Jestem zmuszony otworzyć drzwi w tej chwili. Tu po prostu za chwilę będzie ciemno. Jedną z przyczyn, dlaczego tak z tego drewna się kopci, może być to, że jest po prostu spróchniałe. No a spróchniałe drewno ma to do siebie, że nie daje za dużo ciepła, no i niestety się kopci. Aczkolwiek dam sobie radę, otworzę drzwi co jakąś chwilę, przewietrzy się, a ciepło dalej zostaje. Standardowo przygotowuję śnieg, wody nigdy za wiele.
okazuje się, że początkowy obiekt zainteresowania staje się moim głównym problemem. Po pierwsze, no dym cały czas się uwalnia z tego miejsca ogniskowego, ale jakoś to okiełznałem, budując je w stylu tipi, czyli po prostu ku górze. Drewno wówczas pali się dużo szybciej, palenie jest kompletnie niewydajne, ale przynajmniej nie mam tutaj wędzarni. W nocy temperatura ma spaść też w okolice -10, no i ta chatka, ona się wyziębi w pół godziny. Więc też na izolację tutaj tej temperatury nie mogę jakoś specjalnie liczyć. Chciałbym palić dość długo w nocy, żeby mieć dostęp do gorącej wody. Żeby móc zrobić sobie po prostu termofor, wlać gorącą wodę do butelki i nie wykorzystywać już ogrzewaczy chemicznych, zostawić je po prostu na sytuację awaryjną, bo zostały mi dwa ogrzewacze termopada. Przechodząc do meritum, problem jaki się pojawia to to, że drewno strzela. Ja teraz wypalam drewno świerkowe, bo to ono właśnie ma te zdolności do wesołego strzelania, które niekiedy przypomina jakiś huk z petardy wręcz. I żar, o tak jak teraz, wyskakuje w niewiadomym kierunku i jeśli będę miał śpiwór gdzieś w pobliżu ogniska, no a inaczej się tego rozwiązać nie da, to mogę mieć duży problem. Bo w najlepszym wypadku wybali mi się dziura w śpiworze, a w najgorszym śpiwór się spali, ja nie zdążę z niego wyjść i naprawdę srogo się poparzę. Myślałem o tym, żeby przykryć czymś śpiwór, ale to się nie uda. Szansa dalej będzie na to, że ten żar gdzieś spadnie mi na twarz, w jakąś szczelinę między materiałami, którymi chciałbym się przykryć. Po prostu to nie ma sensu. Mam jeszcze sporo czasu, chciałbym zjeść też kolację, także na spokojnie będę w stanie wszystko przemyśleć. No aczkolwiek jest to problem, który trzeba brać pod uwagę i Wam również polecam przemyśleć, jak blisko śpicie ogniska, jeśli macie materiał syntetyczny na sobie. Bo bawełna czy wełna raczej nie mają zdolności do palenia się. Jeśli nie są czymś zaimpregnowane, to powinny po prostu się przypalić, ale nie rozprzestrzenić żaru czy płomienia dalej. Z kolei pierza czy materiały sztuczne, plastikowe po prostu, no mają to do siebie, że po prostu ten żar lubią przeciągać dalej, lubią się topić przede wszystkim. A wierzcie mi, że odrywanie od skóry przypalonego plastiku to nie jest najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Na razie korzystam z tego, że mam bezpośrednie źródło ciepła, jest przyjemnie, nie wieje, nie pada. Przygotowałem sobie zapas płynów na noc. Przygotuję jeszcze kolejny sort do garnka, żeby mieć po prostu na kolację. A na razie delektujmy się ogniskiem, które daje niesamowity klimat. Dzisiaj na kolację, bez jakiegoś konkretniejszego pomysłu, mam liofilizaty. Summit to Eat. Jak zauważyliście, używam ich już bardzo długo. Są to naprawdę dobre liofilizaty. Mógłbym powiedzieć, że są gotowane, dopiero później liofilizowane, ale to nie o to chodzi. Wystarczy przeczytać skład. Nie ma tu żadnych konserwantów i różnych udziwnień. Dodatkowo mają sporo kalorii. W moim przypadku nie jest to jakoś praktyczne, ale mają 7 lat daty ważności. Także też jak nie zjecie ich w przeciągu roku, czy nawet 5, to nic się nie stanie, możecie je zjeść później. Mam nawet deser liofilizowany, także zapraszam do sklepu Packer. Polskiego sklepu, co ważne, z którym już współpracuję od dłuższego czasu. I to powinno mi zapewnić już kalorie na noc do spania. Jak nie, to jeszcze dojem sobie czekoladą. Ale naprawdę lubię na każdą wyprawę wziąć sobie kilka paczek liofilizatów, bo jest to po prostu taki posiłek, który niewiele zajmuje miejsca, niewiele waży, a przygotować go można z wrzątku. I po prostu jak nie mam pomysłu i chęci, a chcę zjeść ciepły posiłek, no to
ciężko o coś lepszego. Śniegu jeszcze można trochę dorzucić, bo jest miejsca. Świerk już wypaliłem, co zapewne słychać. To drewno aż tak nie strzela. Jeszcze trochę tego świerku jest, ale no już dorzucam inne drewno. Mój liofilizat jest już gotowy i mogę Wam sprzedać taki patent, żebyście kupili sobie, albo jeszcze lepiej, zrobili, tak jak ja, łyżkę z drewna z bardzo długą rączką, bo nią świetnie się je liofilizaty właśnie, które mają wysokie opakowania. Oczywiście zaraz mogą się pojawić osoby, które powiedzą: ej, po prostu utnij wieczko. No tak, tylko ja później lubię użyć liofilizatu jako worek na śmieci. I to szczelny, bo mogę tam nawrzucać jakieś rzeczy, które są mokre, ciekną po prostu, zamknąć worek, no i nic mi nie wyleci. Zagadałem się i niemalże zapomniałem o tym, co chciałem Wam powiedzieć, o najważniejszej rzeczy. Otóż ognisko nie strzela bez świerku. No, chciałem się upewnić, czy aby na pewno będę bezpieczny, bo mówię, ryzykować sprzętem i własnym zdrowiem, czy być może nawet życiem, po to, żeby po prostu tu palić i mieć ciepłą wodę, to wydaje mi się, że nie do końca warto. Żeby zmaksymalizować wydajność ogniska, teraz zredukuję je do maksymalnego minimum. Następnie ułożę sobie stosik, taką piramidkę i rozpalę ognisko od góry. Znaczy, może nie rozpalę, po prostu wrzucę żar, który gdzieś przesunę na bok, na górę i to się powolutku będzie rozpalać. W chatce zrobi się trochę zimniej, no bo przestanę palić. Muszę odgarnąć jak najdokładniej ten żar na boki, bo inaczej to, co zostanie na dole, podpali drewno od spodu. No a tego właśnie chcę uniknąć. Myślę, że delikatne zalanie tego wodą nie zaszkodzi. No i teraz ułożę drewno. Taka konstrukcja powinna mi zapewnić względnie długi czas palenia. No i drewno nie powinno strzelać, nie ma tu świerku. Przejrzałem dokładnie te kawałki. Powinno być zatem bezpiecznie. Jak ognisko nie będzie wypluwać mi tutaj żaru na boki, no to wtedy biorę się już za rozstawienie miejsca do spania. Wspomniałem o swoim słabym stanie zdrowia na pierwszym z materiałów ze Szwecji, o ile mnie pamięć się myli. Rzecz jasna, słabym stanie zdrowia przed wyjazdem. Probiotyk dla mnie to jest podstawa. Zazwyczaj nie pokazuję Wam swoich higienicznych czynności, jakiejś rutyny. W tym przypadku jest to coś więcej niż samo mycie zębów, gdyż bez kremu do nawilżania byłoby mi całkiem ciężko tutaj jakoś przetrwać. Jednak znakomitą większość czasu spędzam w ekspozycji na mróz. Teraz mam taki przywilej, że jestem w chatce, w której jest po prostu ciepło względnie. Skóra przy takich warunkach schnie wyjątkowo szybko, pęka, szczególnie w rejonie nosa czy ust. Naprawdę trzeba o to zadbać. Nie powinno być co do tego żadnego tematu tabu. Trzeba po prostu dbać o swoją skórę. Nie zgrywać jakiegoś macho, który nie używa żadnych kosmetyków. Uwierzcie mi, że po kilku przetarciach nosa na takim skrajnym już mrozie, w pewnym sensie, zaczyna się robić naprawdę nieprzyjemnie.
Nawet na wysokości podłogi temperatura nie jest jakaś bardzo niska. Ile się taki stan rzeczy utrzyma? Nie wiem, choć się domyślam. Kubek z gorącą wodą jest cały czas na ruszcie. Cały czas czerpię ciepło z paleniska i czekam, jak mi się zrobi zimno, dopiero wtedy będę przelewał wodę do butelki. A ja sobie i wam chciałbym życzyć dobrze przespanej nocy. Namiot oczywiście musiałem rozłożyć pod spód, żeby nie kłaść materaca na gołych kamieniach. Cóż, tyle na dziś. Dobranoc, do jutra. Muszę przyznać, że wszystkie poranki dla mnie jak na razie są co najmniej nieprzyjemne. Rok temu nie byłem na tyle leniwy, żeby całą noc przespać. Tylko ogarniałem opał i możliwość palenia po prostu całą noc, ogrzewania się. Teraz postawiłem swój dobry sen nieco wyżej. Natomiast, tak jak mówię, poranki są ciężkie, jest naprawdę zimno. Jeśli chodzi o technikę spania, wydaje mi się, że ostatnim razem wam ją pokazywałem. Zakrywam sobie usta i nos cienkim bafem, a oczy przykrywam czapką. No i w ten sposób śpię. No i też przez to dzisiaj trochę pospałem dłużej, bo mamy godzinę 8:50. Z reguły budzą mnie promienie słoneczne. Dzisiaj tak się nie stało, bo sobie je skutecznie zasłoniłem. Więc wierzcie mi, że moje zdziwienie było duże, gdy obudziłem się właśnie tak koło 8:30 i było widno, i była 8:30. Myślałem, że będzie coś koło 3:00, 4:00. Ogień mi wygasł gdzieś koło 1:00 w nocy bodajże. No i wtedy przelałem wodę do butelki, wrzuciłem ją w nogi i jakoś to było. Chatka sama w sobie wychłodziła się naprawdę szybko, chociaż izolowana jest wełną, jak widzicie, między belkami, tylko niestety niedokładnie. No i chociażby koło miejsca mojego spania prześwit jest naprawdę duży. Już pozostawiam aspekt tego, jak dobrze izolują okna czy drzwi, no aż tak się nie będę w to zagłębiał. Co więcej, jestem na tyle leniwy, że nie będę rozpalał ogniska z rana. Nie potrzebuję go. Śniadanie mam na zimno. Spróbuję zmęczyć to, czego ostatnio zmęczyć mi się nie udało. A jest to nic innego jak taki szwedzki chleb w krakersowej formie i jakaś pasta rybna. Termos jest do połowy pełny, butelka z wodą jest prawie pełna, więc płynu powinno mi wystarczyć na dzisiejszą przeprawę. Jeśli szukacie jakichś produktów, które pomogą wam w odchudzaniu się szeroko pojętym, ten szwedzki chleb powinien zrobić robotę. Naprawdę odechciewa się jeść. Co ciekawe, Szwedzi naprawdę to lubią i tego w sklepie jest więcej niż normalnego chleba. Robią nawet coś w formie tortów czy takich ciast przekładanych, gdzie dają warstwę tego i jakiś majonez, pasty z kawiorem i takie po prostu rzeczy raczej na słono. Ale trzeba przyznać, cynamonki mają dobre. No a ja dziękuję wam za uwagę. Standardowo zresztą. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że film się podobał. Ewentualnie leci w tle. A jeszcze bardziej prawdopodobne, po prostu zasnęliście. Zdarza się. Co by nie było, jest mi niezmiernie miło, że moje filmy oglądacie, podobają wam się.
Cieszę się, że widać progres, bo powoli staram się coś nowego dodawać. Staram się, żeby te ujęcia były bardziej dopracowane. Mam nadzieję, że seria z Szwecji Wam się podoba. Zeszłoroczna odniosła niemały sukces. Grono odbiorców się powiększyło i przede wszystkim bardzo Wam się podobały te materiały. Były dość egzotyczne, no bo jednak zimy to my nie mamy w porównaniu do Szwedów tutaj na północy. Oczywiście zapraszam do opisu, gdzie macie linki do sprzętu, którego używam na wyprawie, chociażby moje media społecznościowe, na których są aktualności. To wszystko już wiecie. No i dziękuję przede wszystkim patronom. Nasza grupka cały czas rośnie, więc mam nadzieję, że uda nam się zorganizować w końcu jakieś wspólne wyjście na noc. To będziemy musieli skonsultować, bo prawdę mówiąc nie wiem, ile osób będzie chętnych na coś takiego. Zobaczymy. Jakieś atrakcje dla Was też planuję na ten rok. Urozmaicenia, nie tylko dla patronów, na kanale też coś ciekawego może się pojawi. Wiem, że trafi się grupa osób, które powiedzą, że to nie jest moja praca i żebym się ruszył gdzieś. Okej, spoko, gadajcie sobie dalej. A ja naprawdę się cieszę, że to jest moja praca faktycznie. Jestem Wam ogromnie wdzięczny, bo bez Was ten cały kanał, ta cała działalność nie istnieje. Nie mam dostępu do najlepszego sprzętu. I nie mogę Wam tak swobodnie pokazywać wszelakich rejonów, które mi wpadną w oko. To jest naprawdę niesamowite, jak duże mam możliwości właśnie dzięki Wam. Dziękuję za to, że jesteście. Aż się trochę wzruszyłem. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Miłego tam i do następnego. Za dużo, wytnij to. Serio? Te okulary są. O, przymknąłem. Ach, dobra, jeszcze za dużo gadania. Jeszcze raz. To jest w pewnym sensie, ja nie wiem. O Boże, nie umiem się wysłowić. O Jezu, poczekaj. No bo mówię, zagrożenie jest... Dobra, już bez tego.